Cześć widzowie, kołem się toczy. Tym razem zapraszamy na odcinek z samego środka Oceanu Atlantyckiego. I uprzedzając pytania, nie, w tym odcinku nie poznacie odpowiedzi na odwieczne pytanie, co było pierwsze, Azor czy Azory. Dowiecie się jednak kilku ciekawych faktów o Azorach, a także nieco wypoczniecie i się zrelaksujecie. Azory to archipelag 9 wulkanicznych wysp, które znajdują się idealnie na połączeniu 3 płyt tektonicznych. Jako pierwsza z Azorów wyłoniła się z oceanu Santa Maria i było to jakieś 8 milionów lat temu, natomiast ostatnia, najmłodsza Pico liczy sobie zaledwie 300 000 lat. I co ciekawe, przez cały ten czas, aż do niedawna, na ani jednej z wysp nie było żadnych ssaków lądowych. Zmieniło się to dopiero w 1432 roku, kiedy to Portugalczycy zaczęli kolonizować wyspy. No i jest nas tutaj ludzi teraz 250 000, a poza tym przynieśliśmy jeszcze z sobą całkiem dużo innych ssaków. My natomiast spośród wszystkich 9 wysp wybieramy największą São Miguel. Zaczęliśmy ze stolicy Ponta Delgada, udajemy się na niesamowity zachód, potem na jeszcze ładniejszy wschód i po tygodniu wracamy do stolicy. A wszystko to oczywiście na rowerach, które wypożyczamy dokładnie w tym miejscu. A nie, w tym miejscu. Tutaj właśnie zaczęła się nasza niesamowita, rewelacyjna, pełna pięknych doznań rowerowych przygoda z Azorami. Przygoda, w której miała nam towarzyszyć ino-portugalska muzyka fadu i przyjemne promienie słoneczne rozświetlające nad nami kolejne genialne azorskie widoki. No, niestety Azory miał na to inny plan, ale o tym za chwilę. Wystartowaliśmy z Ponta Delgada, jak już mówiłem, gdzie wypożyczyliśmy rowery. Jedziemy w stronę Sete Cidades i Caldeira Seca. Sete Cidades to miejscowość, tu mam ściągę. A co myśleliście? Początek trasy z Ponta Delgada może nie był jakiś oszałamiający, bo idzie się przez miejscowość, ale w miarę upływu kilometrów widoki się poprawiają. Podjazd ma około 17 km, jest to chyba największy podjazd na całej wyspie, a właściwie już z jego połowy widać praktycznie wszystko. Jak się idzie? Dobrze. No ale zobacz, tam jest brzeg, to jest takie wąskie. No. To co my tu będziemy tydzień robić? Kręcić się na rondzie. Faktycznie São Miguel, mimo że jest największą z azorskich wysp, to jednak wymiarami i tak nie powala. Niemniej okazało się, że na tydzień jest w sam raz. Com a guitarra, viola e o baixo. Wyspa São Miguel jest najbardziej aktywną wulkanicznie spośród wszystkich wysp azorskich i bezpośrednio z tą aktywnością wulkaniczną związana jest jej najpopularniejsza potrawa. Mowa tutaj o Cozido das Furnas, czyli potrawie, która powstaje dzięki temperaturze wydobywającej się z ziemi, dokładnie mówiąc dzięki gazom wydobywającym się z ziemi. Polega to na tym, że do tych tutaj miejsc, gdzie widzicie te kubki, tam na dole wkłada się wielkie gary z mięsem i z warzywami. Te po prostu się gotują dzięki wysokiej temperaturze i tak gotuje się przez wiele godzin właśnie w tych dołach. Następnie, kiedy danie już jest gotowe, za pomocą takiej motyki rozgrzebuje się te kopce, wyjmuje się garki za pomocą lin lub za pomocą stalowych haków i dowozi się do miejscowości Furnas, gdzie znajdują się restauracje, które właśnie, powiedzmy, dzierżawią sobie te doły. Co ciekawe, każda restauracja ma swój osobny, a co niektóre, co większe, mają nawet 2 i 3. Wyspa São Miguel składała się na początku z 2 odrębnych wysp wulkanicznych. Naukowcy są w stanie to udowodnić, ponieważ ślimaki z jednej strony wyspy i z drugiej wyspy się podobno ze sobą nie krzyżują. Ujęcia makro w tym filmie są autorstwa Marty, więc jak coś, łapka w górę na zachętę mile widziana. To się nazywa pieskie życie. Wracając do jazdy rowerami po Azorach, od samego początku coś nam nie szło i miało to mało wspólnego z przyjemnością. Pierwsze nadszarpnięcie naszego rowerowego morale pojawiło się niedługo po odwiedzeniu 5-gwiazdkowego hotelu Widmo i wspomnianej kaldery, kiedy to trzeba było z niej wyjechać. Azory na trekking jak najbardziej, na rower również jak najbardziej, a na rowerowy trekking to tak... Chyba mamy kolegę. To jest Azor. Ale ładny w ogóle. Może by głodny był. Jak nie mamy
O. Azory przez wiele lat były cenionym eksporterem pomarańczy na rynek europejski, jednak pewnego lata przyszło straszne choróbsko, które wycięło praktycznie całe plantacje pomarańczy. Niemniej ówczesne władze, XIX-wieczne władze Azorów bardzo chciały podtrzymać jakiś produkt eksportowy Azorów do Europy, żeby wiadomo zarabiać pieniądze, i wymyśliły, że zasadzą pola herbaciane, które są tak na dobrą sprawę jedynymi polami herbacianymi w Europie. Początki uprawy herbaty na Azorach nie były zbyt obiecujące, herbata rosła albo słabo, albo w ogóle. Wszystko to jednak zmieniło się, kiedy władze Azorów sprowadziły 2 herbacianych speców z samych Chin, którzy zaopiekowali się hodowlą. Dopiero dzięki ich wiedzy i doświadczeniu krzaki zaczęły się rozwijać jak należy. Plantacje te znajdują się na północy, można sobie tutaj podjechać, pochodzić, pozwiedzać za darmo. Można się napić kawy już nie za darmo, za 1 euro, 1,30. Herbaty oczywiście. Głodnemu chleb na myśli. Ale kawę się też mają. Trochę tak. Karol z kawoszem, trzeba mu wybaczyć. No, kupiłbym kawę. No, ale szczerze mówiąc jest po prostu czarna herbata, nie? Więc na wynos chyba nie kupimy. Słaba taka. Tymczasem jedziemy szukać zamienników dla pomarańczy dalej. Rowery wypożyczyliśmy w Ponta Delgada w stolicy u bardzo sympatycznego pana Francesca. Jakby ktoś chciał, to we wpisie będzie link, gdzie można je wypożyczyć. W ogóle słuchajcie, ceny wynajmu rowerów na jeden dzień zaczynają się od 20-25 euro. I to za rower taki trekkingowy właśnie. Czyli no kurczę, nie mało, nie? I to nie jest tak, że tylko tutaj, ale chyba na Teneryfie też tak było, nie? Tak, no. W Teneryfie pamiętam, gdzie byśmy... Sprawdzaliśmy teraz. Tak, do Nepalu jak lecimy w maju, to są od 30 euro za dzień, czy 20. No jest jakaś masakra w ogóle. No i wypożyczyliśmy sobie na 4 dni. Mimo wszystko to i tak powiem wam, że wychodzi taniej niż by brać te rowery ze sobą z Polski. Przynajmniej przy takim właśnie krótkim okresie wypożyczenia. To, co najbardziej nam się na Azorach spodobało i co ściąga tutaj głównie ludzi, to właśnie przyroda. Soczysta, wielobarwna zieleń bije tutaj po oczach z każdej strony. I to niezależnie, czy jest akurat błękitne niebo, czy jest pochmurno i pada. Tutejsza zieleń wygląda magicznie przy każdej pogodzie, o każdej porze roku i dnia. Choć trzeba sobie powiedzieć, że błękitne niebo to raczej bardziej szczęście niż norma na Azorach. Jak zresztą widzicie na większości ujęć. To jest w ogóle miejsce, z którego obserwuje się wielkie ryby. Teraz nie ma ogólnie, bo jest za wcześnie, tak? No jakoś miesiąc albo za 2 miesiące chyba, nie pamiętam dokładnie, ale... Tak, no. I to jest taki punkt, czy to latarnia? Gdzieś tam się obserwuje, tutaj do zatoki ponoć wpływają wielkie ryby. Widoczki pierwsza klasa. Nie, Marta? Tak. Co robisz? Na to. Nie, idą 3-4. No, całują się. Niestety drugiego dnia nie zrobiliśmy takiego kilometraża, jaki byśmy chcieli, ponieważ górki, w które chcieliśmy jechać, były cały czas w chmurach i padał deszcz. Zresztą tam też widać. Tam cały czas pada, za nami cały czas pada, a Marta łapie surferów. Wodoodporne sakwy w 5 minut. Okazuje się, że na Azory trzeba mieć plan. Niestety częścią tego planu nie są rowery. Z żalem musieliśmy oddać się dzisiaj, bo no niestety tutaj to wygląda tak, że jeździ się tam, gdzie jest pogoda i szuka się okien pogodowych, a że jest ich niedużo, więc duże prawdopodobieństwo jest, że się trafi z rowerem właśnie w mgłę
w chmury i w deszcz i tak było przez ostatnie 3 dni. Przez pierwsze 3 dni, czyli przez cały pobyt. Stwierdziliśmy, że troszeczkę bez sensu. No i zamieniliśmy 2 kółka na 4 i przede wszystkim szukamy teraz fajnej pogody. Dokładnie ten podjazd mieliśmy robić wczoraj. Zapowiadają jednak, że na wschodzie ma być ładniej, więc idziemy właśnie tam. Aha, jak będziecie na Azorach, obok sprawdzania prognozy pogody, warto po prostu patrzeć w niebo, gdzie akurat się przejaśnia i warto tam jechać. Polecam też zerkać na tę stronę internetową, gdzie są kamerki live z różnych miejsc. Substytutem numer 2 dla pomarańczy okazały się być na Azorach ananasy, jednak jakkolwiek herbata rosła bezproblemowo, tak dla ananasów było tutaj zwyczajnie za zimno. Temperatury na Azorach to jest 11 stopni zimą, maksymalna 11 stopni, natomiast latem tylko 24. Postanowiono więc posadzić ananasy pod szklarniami. Są to jedyne ananasy, które rosną pod szklarniami na świecie. Mimo to, że podniesiono temperaturę dzięki szklarniom i ananasy faktycznie zaczęły rosnąć, jednak w dalszym ciągu było im za zimno, żeby zawiązywać owoce, żeby kwitnąć. Azorczycy jednak nie planowali się poddawać i co wymyślili, to postawili sobie na środku każdej szklarni metalową puszkę, metalową beczkę, nawrzucali tam suchych liści, łodyg, różnych roślin, prawdopodobnie też ananasów i podpalili to, zadymiając tak zamkniętą szklarnię. Ananasy zaczynały kwitnąć i zawiązywać owoce. Jak to działa? Nie mam pojęcia, nie znam się, jeśli ktoś wie, może dać znać. I właśnie w ten sposób zaczęto hodowlę ananasów na wyspie São Miguel. Podobno jest takich szklarni tutaj 6000. Ja szczerze mówiąc pierwsze widzę 10 teraz, nie wiem gdzie one są. Troszkę dużo mi się to wydaje, no ale skoro tak piszą gdzieś, to widocznie jest ich 6000. Wydobywające się z ziemi ciepło na Azorach spożytkowano nie tylko na potrzeby gotowania Cocido das Furnas, ale także na baseny termalne. Znajdują się one w kilku miejscach wyspy, warto się wybrać i wygrzać. My poszliśmy także w Furnas do pierwszego lepszego, co się zwie Poça da Dona Beija. Spoko miejsce, możemy polecić. Vem, aproxima mais pouco, bota racha desse teu jeito louco, me meto no teu calabouço. Zerknijmy sobie też do tutejszego sklepiku, zobaczyć po prostu co tam ciekawego mają z rzeczy, których u nas nie ma. To jest taka pasta z mięsa, z papryką, z pomidorami, z winem, ponoć bardzo dobra. Ogólnie jeśli chodzi o ceny na Azorach, to takie podstawowe produkty są ciut droższe niż u nas, ale jednak nie ma jakiejś dużej przebitki. Szczerze mówiąc, spodziewałbym się, że skoro Azory są już tak bardzo daleko od kontynentu, od Portugalii, do której należą, to powinno być jednak drożej. A tak swoją drogą Portugalia znajduje się jakieś 1500 km w tamtym kierunku, co czyni Azory najbardziej na zachód oddalonym kawałkiem Europy i Unii Europejskiej. Cuidado comigo, quando estou contigo, fico possuído. Vamos tarrachar, vamos abusar, não vamos parar por aqui. W kwestii kulinarnej na Azorach mają takie oto chlebki. Bolo Levedo, taka paczka 6 chlebków za 50 euro. Bardzo smaczne, takie słodkie, drożdżowe, robione na patelni. Na minha cozinha, porque eu sou demônios. Ai ai, na tarraxinha, ai ai. W ogóle wyszedł jakiś taki kulinarny odcinek, co nie? Chciałem pokazać wam jeszcze na zakończenie kilka spokojnych kadrów, filmów, ale także fotografii, które gdzieś tam udało nam się zrobić. Jeśli interesują was Azory, to są na blogu teksty, gdzie opowiadam o tym, z czego znane są na świecie Azory, a także dla kogo Azory nie są najlepszym pomysłem. A jeśli interesują was lokalizacje odwiedzonych przez nas miejsc i ogólnie porady dotyczące zorganizowania własnego wyjazdu na Azory, to niedługo będzie też o tym duży tekst na blogu. Vem, aproxima mais pouco, muita racha desse jeito, baby, quero ficar louco. Sou tipo colosso, vai lá, me leva ao teu calabouço. Porque eu sou demônios, ai ai, na tarraxinha, ai ai, quero te possuir. A, tutaj dla zmyłki wrzuciłem parę kadrów z Niemiec, z których wróciłem parę dni temu. Nie wiem, czy byliście kiedyś na północy Niemiec, ale powiem szczerze, że bardzo zaskoczyły mnie tamte widoki. Jak coś niedługo też będą filmy i teksty z tego wyjazdu. Ai ai, ai ai, ai ai, me leva ao teu calabouço, ai ai. Patronom też chciałem bardzo podziękować za bycie częścią Kołem się toczy. Me leva ao teu calabouço. Tymczasem to już koniec, będę się żegnał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego, cześć. Me leva ao teu calabouço. Drzewo moro.